Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. W tamtym tygodniu obiecałam Wam, że przed wyjazdem do Polski pokażę, jak wyglądają moje zaczęte projekty. Dlatego też dotrzymuję obietnicy i w tym filmiku Wam pokażę, co i jak wygląda i co ile urosło. Postanowiłam również zabrać Was do przepięknego miejsca, mojego ulubionego w zasadzie, tuż obok mojego domu, które naprawdę jest przepiękne. Uwielbiam tutaj spędzać czas, jest tak magicznie i co ważne, nie ma tutaj bardzo dużo ludzi. Oni sobie tam pływają z drugiej strony za mną, ale nie chciałam, wiecie, nakrywać obcych ludzi, więc odwróciłam się w drugą stronę, tak aby to oni patrzyli na mnie, a żebyście Wy ich nie widzieli. Mam nadzieję, że będzie dobry głos, że będziecie mnie dobrze słyszeć. Także nie przedłużam i zabieram się za pokazywanie. Pierwszym projektem, który Wam dzisiaj pokażę, jest oczywiście konik. Konik wygląda na ten moment tak, jest założony tamborek, więc za dużo tutaj nie widać, ale co nieco zobaczycie. Już widać konika, ja Wam tutaj spróbuję bliżej pokazać, mam nadzieję, że widzicie. Widać już konika, głównie wyszywam teraz tutaj jego nogi. Te tutaj tylne są bardziej wyprostowane, a te przednie są tak jakby, wiecie, w biegu. I przepraszam, że nie patrzę na Was, ale skupiam się tutaj na obrazku. Tak on wygląda, oczywiście zgodnie z planem. Tutaj jest skończony 25 tydzień wyzwania rocznego i przy okazji dzisiaj jest 150 dzień wyszywania, więc dość sporo. Do końca coraz bliżej, już prawie 70%, także nie jest tragicznie. Teraz czas na mozaikę. Jeżeli chodzi o mozaikę diamentową, to wyklejałam w ostatnim czasie tylko ten jeden zestaw z Oraloa. Mam jeszcze jeden gdzieś tam schowany w szafce, ale jego na razie nie ruszałam, dlatego pokazuję Wam tylko ten jeden. Dość sporo przybyło, a w zasadzie to możecie powiedzieć, że niedużo, ale kluczową rzeczą jest tutaj to, że wyklejałam to 3 dni. Więc dość sporo jak na 3 dni, moim zdaniem przynajmniej. Wygląda to bardzo ładnie. To też już jest obraz, który widzieliście na moim kanale. Jeżeli chcecie zobaczyć cały unboxing i co było dokładnie w zestawie, no to tutaj Was odsyłam do tego linka, bodajże tutaj po tej stronie. Możecie sobie kliknąć i zobaczyć. Tak to wygląda. Przede mną jeszcze sporo pracy, ale myślę, że takiej przyjemnej pracy. Jeszcze Wam tego nie mówiłam, ale do Polski zjeżdżam na 11 dni i powiem Wam, że będę tęsknić za tym, co jest tutaj w Norwegii, za tym przesiadywaniem nad jeziorem i za tymi wszystkimi pięknymi widokami. Byłam tutaj trochę ponad 2 miesiące i naprawdę bardzo przyzwyczaiłam się do tego, co tutaj jest i co prawda zjeżdżam tylko na kilka dni, ale z drugiej strony strasznie nie chcę zjeżdżać i lubię tutaj być, lubię tutaj siedzieć i obserwować chociażby te kaczki, mewy i inne ptaki. Ale no, z drugiej strony, wiecie, ciągnie mnie trochę do rodziny. Chciałabym ją odwiedzić, ale jeszcze bardziej chciałabym, żeby wszyscy byli tutaj i żeby wszyscy mogli zobaczyć to, co widzę ja i doświadczyć tego przede wszystkim. Odkąd przeniosłam się tutaj do Norwegii, moje życie naprawdę bardzo się zmieniło i ja sama widzę po sobie, że jestem taka bardziej spokojniejsza, jakaś taka, nie wiem, zdrowsza psychicznie. Zupełnie inaczej się czuję, kiedy jestem tutaj, niż kiedy byłam w Polsce. W Polsce bardzo często czułam się taka przygnębiona z niewiadomych przyczyn, a tutaj po prostu jest dużo lepiej, nawet ciężko wytłumaczyć dlaczego i z jakiego powodu. Dlatego też z jednej strony cieszę się, że zjeżdżam do Polski, bo jednak zobaczę rodzinę, a z drugiej strony jest mi przykro, że zjeżdżam, bo lubię być tutaj. No to jest takie trochę pogmatwane, ale myślę, że każdy, kto mieszka za granicą, zrozumie to, co chciałabym Wam przekazać. Teraz widzicie, jak pięknie kaczki się ze sobą bawią. No to jest przepiękne, że można sobie siedzieć i obserwować.
Miałam Wam powiedzieć jeszcze coś na temat mojego kolosa, mojego wilka, ale o tym opowiem Wam już w domu. Nie chciałam go tutaj ze sobą zabierać, żeby mi się gdzieś tam nie pobrudził. To jest jednak praca na lata, więc nie chciałabym już na starcie ubrudzić materiału i później przez następne 2 czy 3 lata pokazywać Wam taki brudny. Ale to jeszcze nie koniec, bo zajmowałam się jeszcze jednym projektem, o którym nie do końca mogę Wam powiedzieć, ale delikatnie wspomnę. Nie będzie mnie widać, ale Wam pokażę. Mam tutaj w woreczku zapakowane takie coś, takie małe elemenciki, które zrobiłam. Tych okrągłych mam 12, tych takich podłużnych mam tutaj 6, ale w domu mam jeszcze 4, których ze sobą nie zabrałam. Z tego będzie kolejny fajny projekt. Jeszcze Wam nie powiem jaki, ale będzie bardzo, bardzo fajny. O tym projekcie opowiem Wam, jak będę już w Polsce. Przed Wami wilk. On jest prowizorycznie zawinięty, więc na to nie patrzcie. Chciałam Wam pokazać, ile udało mi się wyszyć, a w zasadzie to niewiele, bo niecałe 10 000. Myślałam, że w tym miesiącu uda mi się tutaj zrobić pierwszy rząd, czyli dokończyć całe tutaj, ale raczej nie. Myślę, że jeżeli przybędzie coś w tym miesiącu, to około 1500 krzyżyków, o ile w ogóle. Pokażę Wam tutaj również screena z sagi. Jak na razie nie ma tutaj o czym mówić. Tutaj na środku wyłoniło się kilka jakichś takich włosków, takiej sierści. Teraz będę tutaj zaczynała ucho, no i w zasadzie to tyle. To jest kolejny dziwny kadr w tym filmie, ale to dlatego, że chciałam Wam pokazać rzeczy, które kupiłam i mam tutaj na myśli nowe statywy, nowe rzeczy do nagrywania filmu. Trochę to kosztowało, ale myślę, że nowa jakość, lepsza jakość przede wszystkim jest tego warta. Ja tutaj starałam się kupić też coś porządniejszego niż miałam w Polsce, więc są to statywy takie naprawdę bardzo solidne. Ten jeszcze jako tako, ale ten, który pokażę Wam za chwilę, już jest w ogóle mega super bajerancki. Jeżeli chodzi o ten, no to oczywiście można sobie go złożyć tak jak jest teraz i zajmuje naprawdę bardzo mało miejsca, przez co mogę go wszędzie ze sobą zabrać. Nawet dzisiaj go ze sobą zabrałam. Tutaj można sobie go rozłożyć na taką jakby szerokość. Tutaj ma odpinane nóżki, mogę sobie wyciągać i robić różne dziwne rzeczy, jak widzicie, a mogę sobie to złożyć i zapiąć. Tutaj ma na przykład rączkę, którą mogę sobie wysunąć to w dół albo w górę, więc mogę to jeszcze bardziej powiększyć. Dodatkowo mam tutaj mnóstwo opcji regulacji, na przykład góra-dół, taką rączką. Lub na przykład tak jak tutaj na boki, więc jest sporo rzeczy. Mam tutaj nawet pilota, zobaczcie, którego się tutaj wyjmuje i można sobie go zaczepić na przykład na rękę, iść gdzieś i wiecie, majstrować tutaj pilotem. Nie trzeba być blisko tego statywu i nie trzeba wszystkiego ręcznie wkładać, więc to jest pierwszy statyw, który kupiłam. Teraz czas na statyw numer 2 i tutaj mam taką bardzo dużą i bardzo ciężką lampę i słuchajcie, ona jest super, bo po pierwsze ma bardzo długi kabel i ja w tej poprzedniej miałam krótki kabel i nie mogłam jej wszędzie dopiąć. Dodatkowo miałam tutaj taką wtyczkę, nie taką jak teraz do gniazdka, tylko taką do komputera na przykład, więc też miałam problem, bo musiałam mieć jeszcze kostkę i dopiero do gniazdka. Nie każda kostka działała, a teraz naprawdę wszystko działa super. Oprócz tego, że no to jest statyw w ogóle tutaj na 3 telefony jednocześnie mogę sobie nagrywać, no to mam tutaj również lampę i ta lampa jest dużo większa niż ta lampa, którą miałam w Polsce. Tutaj również mnóstwo opcji regulacji, zarówno tutaj mogę sobie tym regulować,
do przodu, do tyłu, na boki. Tutaj też mam mnóstwo takich opcji, zaraz Wam pokażę. Mogę sobie brać góra, dół i... Ojejku, teraz mi się to... Mogę sobie podnosić tutaj, jedno mogę podnosić, tutaj drugie, trzecie, są 3 takie opcje podnoszenia. Tak samo mogę sobie te nóżki regulować, rozstawienie tych nóżek. I tutaj również mogę sobie operować z tyłu, a mogę sobie również operować pilotem, bo do tego również mam pilot, tylko teraz nie wiem dokładnie gdzie. I mogę sobie włączyć i zobaczcie, mam światło, mogę sobie robić różne opcje, że mogę mieć ciemniej, a mogę mieć jaśniej na przykład, mogę sobie zmieniać barwę i tutaj też mam takie pokrętełko, które jest dużo bardziej dokładne niż to, które miałam w Polsce, więc jak widzicie mogę sobie tutaj manewrować w każdy sposób, ale ja lubię takie białe. Więc naprawdę jest tutaj sporo opcji. Za bardzo mnie tutaj nie widać w tym kadrze przez moją lampę i wszystko inne, ale muszę Wam powiedzieć, że jestem naprawdę bardzo zadowolona z tych zakupów, bo bardzo mi to ułatwi sprawę i w ogóle całą pracę, bo teraz logistyka jest dużo łatwiejsza. Oczywiście oprócz tego, że mam te statywy, to mam również statywy takie malutkie, których zazwyczaj używam do mozaiki diamentowej. Je mogę dosłownie postawić tuż nad diamencikami, tak żebyście widzieli wszystko z bliska, więc muszę mieć tych kadrów mnóstwo i możliwości mnóstwo. Tutaj są różne jeszcze inne bariery, takie jak poziomica zamontowana, tak żebym widziała, czy statyw stoi w pionie, czy nie. No sporo jest tutaj różnych takich barierów, które naprawdę ułatwiają sprawę i mega się cieszę z tego, co mam. Oczywiście to nie jest cały sprzęt, który chciałabym mieć, bo chciałabym mieć jeszcze gimbala, chciałabym mieć jeszcze w pierwszej kolejności oprócz gimbala również mikrofon. Trochę tego jest, ale to oczywiście wymaga wkładu finansowego, bo no, tak jak mówię, to nie są tanie rzeczy. Wiadomo, że taką lampę jak ta można sobie kupić na przykład na Allegro za 30-40 zł, jak ktoś spotka. No ale wiadomo też, że to nie jest taka jakość, jaka mogłaby być na przykład taka jak ta. To już jest naprawdę porządna rzecz. I kto przychodzi i widzi tą lampę, to mówi: wow, ale to jest porządne, a jak to podniesie, to mówi: wow, jakie to jest ciężkie. Więc naprawdę sprzęt jest porządny. Musiałam się Wam pochwalić, bo obiecałam Wam, że kupię sobie coś w końcu, bo tutaj nic nie miałam. Także kupiłam, mam i będę używać. Zapomniałam się z Wami pożegnać, a to by było na tyle w tym filmiku. Widzimy się już za tydzień w filmie z Polski. Odpakujemy sobie paczki, które już tam na mnie czekają. Będą nowe, fajne współprace. Pokażę Wam nowe zestawy. No myślę, że będzie naprawdę bardzo ciekawie. Także do zobaczenia już za tydzień. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia. Pa!